Cześć! Witamy w rekwizytorni. Dzisiaj nauczymy się odlewać kamienie z żywicy. Parę słów na temat żywicy. Istnieje wiele rodzajów tego materiału, jednakże w tym odcinku zajmiemy się konkretnie żywicą poliestrową, którą używam do wykonywania takich oto kamyczków. Oczywiście oprócz tworzenia takich kamieni jak moje, możemy z tego materiału odlewać przeróżne rzeczy, na przykład figurki, dolfy lub części karoserii samochodowej. W cosplayu, poza tworzeniem odlewów, możemy korzystać z żywicy także do utwardzania pianki, o której mówiliśmy w ostatnim odcinku. Proces tworzenia gemów możemy podzielić na 3 części. W pierwszej nauczę Was, jak korzystać z gotowych form oraz stworzyć od podstaw swoje własne. W drugiej będziemy odlewać kolorowe kamyki, a w trzeciej podam Wam parę pomocnych trików, jak sprawić, żeby efekt wizualny na końcu był naprawdę super. Podstawowych materiałów, które będziemy potrzebować do tworzenia odlewów, będzie żywica wraz z utwardzaczem. Możemy ją kupić w sklepach modelarskich, ale także na Allegro. Cena do 50 zł za litr. Niestety żywica poliestrowa jest bezbarwna, dlatego musimy użyć barwników, żeby dodać jej koloru. W Polsce najbardziej dostępnym barwnikiem jest zwykły pigment do ścian. Niestety daje on efekt matowy. Ja używam innego barwnika, Mixol, który daje bardzo fajny efekt transparentny. Jeżeli jesteście zainteresowani, to możemy kupić także za granicą specjalne barwniki hobbystyczne. Jeżeli chodzi o te dwa barwniki, są ogólnodostępne i możemy szukać ich w każdym sklepie budowlanym. Cena do 10 zł. Jeżeli potrzebujemy już barwnika, który jest bardziej specjalistyczny, musimy niestety przeglądać sklepy zagraniczne. Żywicę oczywiście odlewamy w formach. Możecie skorzystać z gotowych wzorów dostępnych w internecie lub na początek proponuję coś prostszego, czyli na przykład foremki do lodu. Jeśli musicie wykonać formę o konkretnym kształcie, zawsze możecie użyć silikonu. Ja osobiście użyłam silikonu odlewniczego z katalizatorem, ale możecie także użyć silikonu sanitarnego. Jest on tańszy, ale musicie pamiętać o jednej rzeczy. Przed odlewaniem musimy wysmarować ścianki naszej formy jakimś rozdzielaczem, np. wazeliną. Oprócz produktów podstawowych będziemy potrzebować także pojemnika na silikon, profesjonalnego rozdzielacza do form w sprayu, który kupiłam w sklepie modelarskim, kubeczki do odlewania żywicy i jakieś mieszadełko, folia aluminiowa do podklejenia spodu gama wraz z klejem, kolorowa dioda do ewentualnego podświetlenia mojego kamienia, waga spożywcza do odmierzenia proporcji. No to bierzemy się do roboty. Ale pamiętajmy, że nie robimy tego w domu. Czas na teleportację do naszej magicznej szopy. Chodźcie. Może zastanawiacie się, dlaczego tu jesteśmy? Odpowiedź jest prosta. Niestety żywica jest bardzo toksycznym materiałem. Praca z nią i oparami, które wydziela podczas zasychania, jest naprawdę niebezpieczna. Możecie mieć jakieś zatrucia, zawroty głowy. Dlatego naprawdę proponuję wyjść gdzieś na powietrze, może właśnie do takiej szopy. Inną sprawą jest na pewno odzież ochronna. Proponuję maseczki, jakieś rękawice i będzie ok. Do zrobienia formy będziemy na pewno potrzebować słoika, silikonu i katalizatora oraz szydełka. Mamy taką formę z moduliny i ją będziemy wkładać do naszego pojemniczka. Nasza forma jest już gotowa. W tym momencie robię takie ostatnie poprawki. Przebijam bąbelki, które są na powierzchni, zeskrobuję resztki. No teraz będziemy musieli chwilkę poczekać, tak parę godzin. Dobrze jest sprawdzać, czy nasza forma już wyschła. Możemy tak przychodzić i co chwileczkę ją kontrolować. Zobaczmy później. Jak już wspomniałam, nasza forma będzie schła trochę czasu. W takim razie pokażę Wam już moją gotową. Wygląda ona tak. Można ją spokojnie wyciągnąć z naszego pudełeczka. Jest gumowa, sprężysta i w sam raz do odlewania. W takim razie możemy zacząć drugi etap – żywica. Będziemy potrzebować żywicy razem z ulotką i utwardzaczem, naszego rozdzielacza do form silikonowych, foremki, wagi, barwnika i mieszadełka razem z pojemniczkami. Stosując się do ulotki, która jest podana na każdym opakowaniu żywicy, zaczynam odmierzać proporcje, jakie będę potrzebować, aby moja żywica dobrze zastygła. W zależności od
typu i ilości żywicy, jaką potrzebujemy, są różne proporcje wymaganego utwardzacza, więc nie będę go podawać teraz. Im częściej będziecie korzystać z żywicy, mogę założyć się, że tym łatwiej będzie Wam przychodzić odmierzanie proporcji i nawet robienie to na oko, jak ja. Jeżeli mamy już odmierzone proporcje, możemy dodawać barwnika. Musimy jednak pamiętać, że barwniki i pigmenty są bardzo gęste, dlatego każda kropelka powinna dać nam już odpowiedni kolor. Dodajemy według uznania i mieszamy. Gemy już podeschły na tyle, że możemy zainstalować diodę. Kiedy nasze gemy już wysną, możemy wyciągnąć je z foremki. Wyglądają one mniej więcej tak. Wiecie, że pewnie nic nie udaje się od razu, także nie martwcie się, jeżeli Wam coś nie wyjdzie. Ja chętnie pokażę Wam moje nieudane próby, na przykład bąbelki na powierzchni. Tutaj na przykład źle podkleiłam sreberkiem spód i nie dało się tego pod nie usunąć. Tutaj niestety był zbyt kruchy i pękł na dwoje. A tutaj źle użyłam silikon. Ostatnim zabiegiem, jaki możemy wykonać przy takim gemie, jest jedynie podklejenie go od spodu sreberkiem, folią aluminiową, żeby światło ładnie się odbijało i nasz kamyczek miał piękną głębię. Będziemy potrzebować folii aluminiowej, kropelki i nożyczek. Tak mniej więcej będzie wyglądał nasz kamyczek z żywicy na końcu. To było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że tutorial okazał się pomocny. Mogę Wam życzyć tylko powodzenia. Jeżeli chodzi o samo tworzenie gemów, pamiętajcie, bardzo ważna jest cierpliwość i Wasza intuicja. Nie każdemu wychodzi za pierwszym razem.